machine. A touch of absurdity there. Nice. Is this some kind of joke? Good things can still happen. What's wrong with you? You mean someone stole your badge? I'm not a real police officer. You are. What the What are you doing? If you could only find your gun. Disco Elysium The Final Cut. Cześć, ja jestem Geeks, a to jest kolejny odcinek z gry Disco Elysium. W poprzednim odcinku odwiedziliśmy sobie miejscówkę, która się zwie Zgubiona Strefa Handlowa, w której musieliśmy zbadać sprawę tajemniczej klątwy, która ponoć nawiedza tą księgarnię. Pogadaliśmy z kobitką, którą tam znaleźliśmy, z wytwórczynią kostek do gier, którą PlaySense, czyli właścicielka tej księgarni, podejrzewała o bycie wiedźmą i generalnie sprowadzenie tej całej klątwy. W każdym razie żadnej klątwy nie ma i niepowodzenia finansowe księgarni wynikają po prostu z jakichś błędów w prowadzeniu tego biznesu czy coś w tym stylu. Dobra, przekażmy teraz wieści tej PlaySense. What have you found? And also, do buy the books. There may be teachings in them. Dobra, rozmawiałem z istotą, o której mi pani mówiła. Ma na imię Necha i jest producentką nietypowych kości. A novelty dice maker? Well, spit it out. Why does she need the dice? For some kind of sorcery? Sometimes they use the ankle bones of sheep. Jest, jak ona jest nawiedzona. I jeszcze jest taka ciekawostka a propos tych kości. Można zamówić u niej chyba z 5 czy 6 rodzajów tych kości. I każde z nich mają różne efekty i wpływają na to, że na przykład zmniejszają poziom trudności różnych rzutów fabularnych w grze, co jest całkiem ciekawe. Tylko oczywiście trzeba mieć podkładkę w postaci wiadomości z internetu, żeby wiedzieć, co które robią, bo nie jest to opisane wprost. No dobra, co by jej tutaj odpowiedzieć na to? Może powiem, może mieć w tym udział, nie mam jednak żadnego sposobu, by dokładniej przepytać złowrogą istotę. Tego jeszcze nie próbowałem, bo kilka razy wczytywałem, ale chyba nie ma znaczenia, co się powie. If you're not sure it's her, then where is the source of the doom? How did she explain the curse? Kobieta wygląda na zdezorientowaną. Before you say anything, ask yourself, is the woman really able to withstand the truth? Just don't say you don't have any answer yet. The uncertainty is killing her. Dobra, mogę albo lecieć dalej w ten cały mistycyzm i skłamać. Źródło znajduje się w warsztacie wypychacza. Zaczął parać się sztukami o wiele mroczniejszymi i ściągnął tu duchy pustki. Albo mogę powiedzieć coś rozsądnego. Powiedziała, że to po prostu kapitalizm. Bankructwo jest jedną z cech naszego systemu gospodarczego. I chyba powiem to. Wait, what? The entire economic system is cursed? This woman's not healthy enough to withstand this level of stress. Okej. Mogę się z tego wycofać. Mówiąc, miałem na myśli, że znalazłem źródło zguby, proszę zapomnieć o tej całej gospodarce. Albo powiedzieć coś o gospodarce, na przykład, że przydałaby się rewolucja, albo że system musi zostać oczyszczony z imigranckich pracowników, ale tego nie powiem, bo to jakieś rasistowskie. Albo to prawda, żyjemy w niebezpiecznym świecie, w którym nic nigdy nie układa się tak, jak powinno. Należy przywyknąć do chaosu. Przejdź dalej. Precarious world? Economy? Spogląda na wisiorek, który trzyma w swoich drżących dłoniach i bierze się w garść. I understand what's going on here. You went in there, rummaged around, and accomplished nothing. And now you're telling me these intellectual things to cover up for it. It's okay. You don't have to. I was wrong to trust another person. I will manage this psychic calamity as I always have. Alone. On my own. Okej. As she has to, every day. Maybe you were wrong,
She's endured for at least 4 decades in this world. No, jest twarda sztuka z niej. Tak naprawdę próbowałem już przeróżnych opcji. Nieważne co się jej powie, ona i tak jest niezadowolona z efektów, także lecimy z tym dalej. Thank you for nothing. Please do buy some books or be on your way. Nice. No dobra. Zdobyłem jakiś punkt umiejętności. Wow. Total psychic collapse between you two right now. Anger and loneliness keep this woman moving through the waking hours. Your little words are no match for it. I am sorry we had to disappoint you, ma'am. Can we go now? The shop around you feels ancient suddenly, damp and saturated by the coastal air. The books are rotting. A great cold lives here, and there too, 1,200 meters away on the urban coast. The dark shape of a church is reflected on the water, calling. No dobra. Koniec z tym. No zobaczmy. Zadanko wykonane. No i spoko, mam 2 punkty umiejętności. Jeden z nich chyba wrzucę w opanowanie, ponieważ będzie mi potrzebne ono do rozmowy z przywódcą związku, która nastąpi kiedyś tam, ale już testowałem i są rzuty po prostu na opanowanie. Także dam sobie chyba 1 punkcik, tylko jeszcze zobaczę, co mi to daje właściwie. Opanowanie nakazuje ci nie pękać, a przynajmniej nie pękać w obecności innych ludzi. Pozwala ci sprawiać wrażenie niewzruszonego. Ułatwia ukrywanie przed światem emocji i odczytywanie mowy ciała innych osób. Wyczuwanie słabych punktów ich własnego opanowania. Co więcej, pozwala ci dobrze przy tym wyglądać. Ten disco strój będzie leżał na tobie o wiele lepiej, jak przestaniesz się garbić. Na wysokich poziomach opanowanie pozwala ci stać dumnie i zachować twarde spojrzenie. Nie będziesz w stanie tego zmienić nawet nocą, kiedy niewidziany przez nikogo będziesz leżał w łóżku. Niskie opanowanie sprawi jednak, że zawsze będziesz pękał jako pierwszy. Każdy policjant ma swój własny próg, powyżej którego lęk i złość zaczynają buzować. Ci, którzy dają im upust, zwykle nie pozostają długo funkcjonariuszami, a co gorsza, nie dołączą też zapewne nigdy do policji modowej. Modowej? Jezu Chryste. No dobra, dam sobie 1 punkcik w to, ale nie więcej na razie. Dobra. No okej. Kolejną rzeczą, jaką chciałem zrobić, jest interakcja z uszkodzonym dziennikiem, który kiedyś nomen omen mnie zabił. Jest tu taka ukryta przegródka, It's the ledger you found in gdzie można przeczytać jakieś informacje na temat przeszłości Harego. Ja ją otworzę. Without resistance or sound, the 2 panels move against each other. The compartment is now open. Dobra. Inside, you see 2 ticket stubs and a handmade postcard. No, biorę kartkę. Thin wax paper has been glued to a piece of cardboard. Sounds like leaves rustling when you pick it up. You see violet flowers, floral patterns, patches of glue. Dobra, najpierw powąchaj. It smells of chewing gum, apricot flavored. A touch of cinnamon, the end of summer. You think the label says tutti frutti. Okej, czyli może to zostało zakupione w Tutti Frutti. Dobra, otwieramy. Familiar handwriting lines the inside of the card. Looped, round letters in a woman's hand. A young woman in her 20s. There is care, effort, and a smile. You think, although that is not something you can read from someone's handwriting. Harry, it begins. You're already reading. I wanted to write you a letter so you can read it when you wake up. Maybe it will make you happy. Throw it away, please. Dobra. I teraz ważne, żeby wybrać tą opcję. Ale poczuję się szczęśliwy. Outside, you hear the wind howl. A sudden gale blows in from Martinez, flapping street signs and window blinds. Come outside. Co? Far away and outside, the reeds hiss with desperation. Step out. Szczerze mówiąc, nie próbowałem tego jeszcze czytać na zewnątrz. Dobra, wezmę to na zewnątrz, odejdź. Ciekawe. Co to zmieni?
Interesujące. Mam nadzieję, że dziennik mnie nie zabije znowu, ponieważ jest taka opcja, że jak zaczniemy czytać te informacje, to dowiadujemy się trudnych rzeczy z przeszłości Harry'ego, które doprowadzają do jakiegoś szoku psychicznego czy coś i nie wiem, gościu chyba dostaje zawału. Ale zobaczymy, jak to pójdzie teraz. Ta gra mnie cały czas zaskakuje. Zobaczymy, co się stanie, jak to It's the przeczytam na legend of zewnątrz. and an incredibly cool. Without resistance or sound, the two panels Dobra, move weź against kartkę each jeszcze other. raz, teraz The kiedy jesteś na compartment is zewnątrz. now thin wax paper has been glued to a piece of cardboard. Sounds like leaves rustling when you pick it up. No You see dobra. violet flowers. It's Jeszcze raz a touch powąchać of bez cinnamon. sensu. Otwórz. The familiar hand. A young woman in Harry. Throw it Dobra. away. No. A merciful wind blows in from the Bay of Revachol, dusting the ground at your feet jest coś and innego? raising newspapers far away. You feel the card slipping into it. Now that you're out, Let go. Co to było? frisson covers your entire body. A feeling of cold, a persistent chill. No i właśnie teraz są dwie ważne opcje. Albo mogę pozwolić kartce odlecieć z wiatrem i wtedy dziennik zmienia się w inny przedmiot, lub wybrać drugą opcję i czytać dalej. Niestety zazwyczaj po prostu nie przeżywam tego, jak mówiłem, ten szok zabija mojego bohatera. Natomiast mi zależy, żeby właśnie te kartki sobie odleciały i ten przedmiot stał się tym, którego oczekuję. Także pozwól kartce odlecieć z wiatrem. No, don't throw away the baggie. There's dust on the drug baggie. It's not good, but at least it's some kind of way to be together. Dobra, pozwól kartce odlecieć z wiatrem. Just like that, the wind picks it from your fingers. Cold, they let go. The wax paper rustles, a whisper light and low. Then a sudden gust raises the postcard to the drizzle grey sky above, away from you. A small piece of paper dances above Martinez, above slow waves crashing the shore, and the war-torn houses, and the new bâtiments nouveaux alike. Above you, looking up to the grey sky with your hair greasy and wet, and above the distant street and the 881, Wow. even above the old fish market and the church. Its material existence is lost. This great city will pocket it for your own sake. Forget about it. Synapses can be rerouted. The mind takes a new shape, not for yourself, for the people of Revachol. Under Precinct 41, where typewriters fire long into the night, and officers walk the great steps and the bridge, long after the card has landed in the cold shore waters, its writing dissolved, material disintegrated. The wind carries the keepsake away from you, to the southwest. The pale violet dot disappears. Wow. No i właśnie zdobyłem przedmiot, który się nazywa Notatnik pustki. Nie mogę teraz wejść do ekwipunku. Zaraz wam pokażę, co on robi. Dobra, jeszcze zapytam, co tam było. No, you should not have thought back at it. O, zdobyłem Now myśl. some of it is on your mind again. Okej, zdobyłem myśl żrące echo. Zaraz sobie przeczytam w necie, co ono robi. Spójrz jeszcze raz na notatnik. The ledger of oblivion-induced mental health is just as shabby as the damaged ledger was. A bunch of sodden papers sags from the clipboard in your hand. The Ledger of Oblivion is a special item that can be used both No as an... dobra. No i zobaczcie. Teraz mam taki dzienniczek i on mi daje tak. +1 do władczości, +1 do przekonywania i -1 do wewnętrznego imperium. I mogę sobie go po prostu nosić w ręku. No i w ten sposób mam bonusik. Także bardzo, bardzo przydatna rzecz. Pojawiła się ta nowa myśl. Muszę sobie zobaczyć w necie, co ona robi. +1 do siły woli daje podczas analizy. Zobaczmy. No dobra, przeczytałem już, o co chodzi. Bardzo fajna rzecz. Podczas analizy daje +1 do siły woli. Po skończeniu analizy daje -1 do władczości. Na stałe oczywiście, ale daje też +300 expa, co przekłada się na 3 poziomy tak naprawdę i zwiększa
możliwość rozwijania umiejętności z motoryki o 1. Także bardzo fajna rzecz. Myślę, że wezmę się po prostu za internalizację tej myśli. Poza tym, po przyznaniu bonusu za expa, który daje właśnie ta myśl, mogę taką myśl zapomnieć. I wydaje mi się, że wtedy po prostu nie będę mieć tych negatywnych efektów. No ale dobra, muszę sobie odblokować miejsce w schowku myśli. Czekajcie. Zobaczę sobie, czy te, które mam... one są raczej pozytywne. O, 2 minuty zostały. Dobra, odblokuję sobie miejsce. I weźmiemy sobie żrące echo. Jeszcze przeczytam opis. Dobrze, że wyrzuciłeś ten świstek i o tym zapomniałeś. Powiedziałeś, nie dziś ciemności. Nie potrzebuję twoich pamiątek. Nie jestem ich ciekaw. Niech przeszłość się rozpadnie. Niech atrament, którym ją zapisano, rozpłynie się w zatoce Martinez. To już za tobą. Twoje kwasy żołądkowe nie burzą się w przerażeniu. Nie zatyka cię w piersi. Nie straciłeś nic niesamowicie cennego, zbyt cennego, aby to nazwać. Gówno zdołało przyschnąć, pozostało tylko go nie trącać, a wszystko będzie dobrze. Piękny opis. No dobra, zinternalizuj, cyk. 10 godzin aż, no ale spoko. I mam +1 do siły woli, tak o. A i tak zamierzałem zainwestować. Także myślę, że zrobiłem dobry deal. Możemy się powolutku kierować w stronę portu, ale jeszcze tutaj mam sporo ludzi, żeby z nimi zagadać. Working class drunk. You know what this means, right? Sprawa rozwiązana. Cracked it. All in a good day's work. Czekajcie, to jakaś nowa myśl znowu. Zaraz, ale co właściwie rozgryzłem? What do you mean, what did I crack? Look at how working class that drunk is. To jej mąż, ten zaginiony. Yes, and you found him. Now go and tell the working class woman. Protect and serve, recruit. To się nie klei, robię tylko z siebie durnia. Do marriages make any sense? Does honor? You're not a filthy philosopher. You're an officer of law. It's time to ace this case and not brood over your reputation. We can deal with the perception management later. Dobra, dawajcie szampana, wchodzę w to. There's no need for champagne when there's honor, recruit. Go and tell the working class woman what you found. Right. O, chyba mi się udało myśl zinternalizować. Call the mama dakwa. O tak. It's not only your eardrums that register sound anymore. Your very skin has become an organ of hearing. Looking for a whisper light and low. A god who's very, very silent. Nothing escapes you. A cockroach in the other room. A candy wrapper falling on dry grass. A drunk falling from a chair in a bar 20 meters away. In fact, you haven't heard the call du mama dakwa, but you have discovered that you have amazing hearing. It must be the only part of you the alcohol hasn't drowned out. Keep listening. Nice. Zobaczmy premię. Zobaczcie, encyklopedia -1. Trudno. Ale +3 do percepcji. Złote ucho. Nice. Akceptuj. Pięknie. Teraz będę widzieć więcej śladów. No zobaczcie. Percepcja. Dostrzegaj, słysz i czuj wszystko. Nie przegapiaj żadnego szczegółu. Zarąbiście. Mam od tak na poziomie 5. Czad. Fajnie, opłaca się te myśli internalizować. No dobra, zagadajmy z tym gościem, czy on rzeczywiście jest tym zaginionym mężem. Pracuję na całego i bawię się na całego. Nikt nie pracuje ciężej. Tak trudno. Czasem jest tak trudno. Dobra. Nie wiem, czy to on, ale zagadamy z tą jego żonką. O, najpierw powiem jej o tym moim heraldycznym zwierzęciu. Miała pani rację, rzeczywiście jestem kakadu. Excuse me? Poczytałem o nich trochę, jak pani mówiła, i nawet zdecydowałem, którą jestem. Chce pani wiedzieć? I don't know. The most talkative one? Nie, jestem kakadu ognistoczubą. The what now? Kakadu ognistoczubą, tą najpiękniejszą.
You truly are one strange cop, aren't you? Stwierdza powoli, kręcąc głową. The woman before you, not Dobra. Na wszelki wypadek, gdybym się wygłupił z tym mężem, sobie zapisałem. Dobra. Służyć i chronić, proszę pani. Znalazłem pani męża. God damn it, I already told you. My husband isn't missing. Ale mówiła pani, że nie wie pani, gdzie on jest. And I specifically added that I didn't need to know where he was. No, tak czy inaczej go znalazłem. Taki jestem w tym dobry. Very well then. Where is he? Zaczyna się niecierpliwić. Jej dłonie błądzą po losowych okładkach książek. Tuż za rogiem urżnął się w trupa. Excuse me? Pyta, I don't follow. there's something else hiding in her voice though. A trace of worry. Znalazłem pijaka z klasy robotniczej i pomyślałem, że może to pani mąż. Right, 'cause working class women come with alcoholic husbands. You know what? Nie powiem co. You were right. I do have an alcoholic husband. Although not that one. O! Ale mówiła pani, że z pani mężem wszystko jest dobrze. I did, and he is. He's also an alcoholic. Czyli on też zaginął. No, he's not. Or maybe he is, I don't know. He's probably in the park or in Shamrock somewhere, drinking with his friends. I haven't seen him for... Well, to hell with him. Zupełnie zapomniała o swoich książkach i wpatruje się tępym wzrokiem w dal. There. She's worried now. O, i mogę przyjąć tę sprawę. Bez obaw znajdę go i sprowadzę do domu, obiecuję. She sighs, but you can detect a slight hint of gratitude and relief from her face. All right, go ahead. Do you have any questions? Jak wygląda pani mąż? Honestly, not that different from you. Odpowiada, przyglądając się od góry do dołu. I mogę powiedzieć, dobrze, czyli mamy do czynienia z policjantem. Dobra, co ma pani na myśli? Well, he's slightly chubby. Wait, did she just imply that you're fat? You're not fat. The body type she's referring to is called a Franco-Nigerian hard body. Okej. Nie jestem pulchny i pani mąż też nie. Chciała pani powiedzieć, że mamy obaj wspaniałe franko-nigeryjskie ciała. You both share what? Franko-nigeryjskie ciało. Miękkie i krągłe, a mimo to w formie. Panie takie lubią. I'm not sure about the rest, but softly round sounds about right. He's not in great shape. What else? He was wearing a dark brown leather jacket with a bright blue inner lining. Okej. The lining is hand-sewn. I made it myself. Wzdycha, po czym dodaje lekko drżącym głosem. It's his cool jacket. God knows it's too cold to run around in this, but he refuses to change. Who cares about the cold when you have your cool jacket to wear? You can completely sympathize. Jasne. I even tried throwing it away once, but he just dug it out of the bin. Can you believe it? No, jeśli ta kurtka jest rzeczywiście aż tak fajowa, to całkowicie go rozumiem. Well, what can you do? I hope that at least that extra lining helps him keep warm at night. I wouldn't like him to catch cold. She's thinking about him out in the cold, in some park, or on the coast. And it's making her more and more worried. O, biedna. Kiedy widziała go pani po raz ostatni? Yesterday morning, he went to the library. He went to retrieve my book and he promised he'd walk straight back home. Because we talked about this. We talked about not wandering off again. I don't know what to do. I honestly don't know what to do with his addiction. Just makes me feel weak. She turns away from you in an attempt to recover.
Okej, czyli w sumie na razie mamy tylko jeden trop, że nosi brązową kurtkę. No dobra, 2 i poszedł do biblioteki. Dobra, chyba już wszystko wiem, dziękuję. Przejdź dalej. So you are going to look for him. She genuinely wants you to now. Don't make her ask. Tak, sprowadzę go pani do domu. Przyjmij sprawę. Thank you. Please do. Even though I'm sure he will return home by himself. I'm still sure of that. She tries to maintain a brave front, even though her eyes reveal the opposite. I'm sure he will too. When he does, would you let Precinct 57, Kim Kitsuragi, know? Dobra. I will. Of course, officer. As I said, it's probably nothing. Dobra, czy mogę jeszcze jakieś pytania o jej mężu zadać? Right. Ale nie ma She gives żadnych. you. No dobra. No okej, no nowe zadanko. Poszukiwania męża. Spoczko. Zobaczmy, do następnego poziomu mam 80. Mam chwilową premię od siły woli. Mogłem spróbować zagadać z przywódcą związku, ale może to być bardzo ciężkie. Dobra, jeszcze chciałem sobie tutaj troszeczkę pozwiedzać. Użyję sobie tej lornetki. Lornetka na monety jest cała poobijana i niezdatna do użytku. Okej. Dobra. O, coś się pojawiło. The sight of bullet holes stirs something in you, making you forget the lieutenant's surname. Kim, patrz, ślady po kulach. Where? O, patrzcie, teraz mam super wysoką percepcję, to dostrzegam takie rzeczy. Wskaż na odpryski w murze. Ktoś został postrzelony. Jesteśmy gliniarzami, powinniśmy to sprawdzić. There? Those are old. O, myślisz, że to z czasu rewolucji? Yes, the one that happened half a century ago. Those bullets were fired during the Revolution and do not warrant an investigation by officers of civil law. No dobra, a co możesz mi powiedzieć o tej rewolucji? Not much. I don't have a fresh perspective on it. Shall we go? No dobrze. Z tym panem nie da się pogadać, tak? Nie bardzo. Dobra, a tutaj jest jakiś typo w mundurze. Have you no shame? Rene. Whining about your back every time you bring out the measuring tape. Rene, you're a man with a fork in a world of soup. Please, let's just try to enjoy the game, alright? Drugi mężczyzna zajada dużą kanapkę. Czyli Rene Arnoux'a i Gaston Martin. Czy oni grają w bule? Look, in his hand, going into his mouth. The sandwich. It's hauntingly beautiful. I'm trying to, but you keep breaking my concentration. You're old. I can see that. We're both old. Now stop grabbing your ass like it's a girl. These manly men are playing balls. This is a ball game. Grab a ball and play it. Don't ask questions. Shoot first. Ask questions never. No dobra, ja najpierw może zapytam, w co w ogóle grają? Nie powinienem najpierw spytać, w co w ogóle grają? No, you got this. There's the ball. You're the game. Okej, koordynacja oko ręka, 72% szans. Weź kulę i pokaż im, jak to się robi. +2 za to, że działaś bez wahania. Dobra, lecimy. Kurde, ale pech. Jesus. Ale przypał. This felt wrong. Wrong Trzeba będzie like powtórzyć. touching your sister's breast. You threw your sister's breast. A, rozumiem. Jezu, bo to był czerwony test. A, zaraz wam wytłumaczę. Good job, officer. That was an excellent throw. There are no two more harmful words an athlete can hear than good job. And Mossback and his shitty ball are mocking you. You need to get angry. You Dobra, i swear tak muszę to words. wczytać. Nieźle.
Dobra, to jest czerwony test, a ja teraz właśnie internalizuję sobie myśl niebezpieczny świat, która sprawia, że podczas analizy niepowodzenie wszystkich czerwonych testów mam, więc ją przerwę na chwilę. I zobaczcie, na szczęście został zachowany jakby ten poziom tej umiejętności. No to zagadamy jeszcze raz z nimi. Cyk, cyk, Look cyk. in his hand. These manly men are... No, you got this. Dobra, no to jeszcze There's raz. the ball. You're the Widzicie, to jest game. czerwony test, nie możesz go powtarzać, dlatego od razu był fail. Dobra, weź kulę i pokaż im, jak to się robi. Git. O, You are immediately surprised by the ball's lack of weight. No matter. You'll make it work. God, this is right. You feel the familiar tremble of excitement and adrenaline that precedes every victory. nice. Time has frozen. Przyjrzyj się otoczeniu. A chilly breeze ruffles your hair as you stand there, feet firmly planted. All sounds, smells, even the wind, everything fades until the only thing left is the union of man and ball. West, in the Grand Couronne area, a sharp overhand left from Arsène Luc Edelbrock sends the Samarin heavyweight champion, Kostya Miasnok Kostynica, flying to the mat. The crowd goes wild. Uwielbiam tę umiejętność dreszcze. Daje dużo informacji o świecie wokół. Dobra, zważ kulę w ręce. The cold metal ball is surprisingly smooth against your neck. It has a pattern on it, probably a sponsored ball. Yours would only be covered with bumps of learning and scars of victory. Already your muscles are adjusting to the weight, the nervous system calibrating, until you and the ball have merged into a single entity. The man ball is ready. Pojawiła się nowa opcja. Czas na ostatnie wejrzenie w głąb siebie. Kim jestem? An embodiment of pure motion, a fine-tuned locomotor running at maximum efficiency. Behold the fear and confusion reflecting in the eyes of the two feeble geezers. They are in awe of your superiority. You are a god to them. Some would still say you're a cop, but I guess we're beyond that now. O, i ostatnia odpowiedź mi się zmieniła. Inercję da się powstrzymać nie bardziej niż wylatującą z lufy kulę. Uwolnij się, stań się tą kulą. Kontynuuj. Grubo. Wyjebałem im tą kulę. Bordel de merde! What the hell is your problem? Oh fuck. Nic nie jest nie tak z prawym tricepsem, jak widać. I don't care if you are a cop. You do not just ruin someone's game. It's so goddamn disrespectful. A man his age getting worked up like that? Better watch that blood pressure. Zaraz, co? You vandalized our game, son. We can't play pétanque with 5 bull. W petankę? Pętankę? Yes, pétanque. You ruined our pétanque game. We want our bull back. Take it easy, Rene. This is just a misunderstanding, isn't it, officer? No harm done. No właśnie. Of course there's harm done, you orange slug. You owe us a goddamn bull. I właśnie specjalnie wybrałem tę opcję, bo wcześniej przeczytałem, że możemy zamienić te bóle. Nie mam buli, ale taka może być. Pokaż kulę do pchnięć. Właśnie te kule znaleźliśmy tam w tej strefie handlowej. Will this... No, it will goddamn not. Thank you, officer. This is really something. Honestly, I think it's better than our old bull, even. Mon Dieu. All right, fine. What do you want, officer? Just talk. It'll smooth things over. Old people like attention. Dobra, najpierw mój drogi, to ja muszę wrócić do
internalizowania mojej myśli. Mam nadzieję, że już więcej czerwonych testów nie będzie u nich. No dobra. The purity of snow always reminds me of the purity of a man's soul, if he's got principles. Dobra. Rene, znalazłem pana budkę strażniczą. Yes, the Debardiers Union pays me to stand vigil during the nights. Not out of any political allegiance, mind you. I'm an old man. Don't sleep more than a few hours every night anyway, and money is tight. Dodaje z nieznacznym westchnieniem. He feels like he has to justify himself for some reason. Musiał pan widzieć cokolwiek w noc morderstwa. Pańska budka ma okna wychodzące na podwórze. Yes, it does. Unfortunately, I wasn't working that night. Been on a 2-week leave since last Monday. Kto w takim razie zastępował pana tej nocy? No one. The boss has been unmanned since last Monday. There's no other guard. It's just me. No one has been guarding the container yard since last Monday. Yes. It's not actually an issue. I mean... Look, officers. The container yard doesn't actually need a guardsman. Never had one before, Rene. Monsieur Claire had that booth built specially for him. It's mostly decorative. A raczej symboliczne? The possibility of someone being in there is enough to discourage any ill-minded individuals. Evrard created this job for Rene because he knows the Royal Carabiners' pension of honor and PTSD isn't something a man can live off. A decorated Kingsman collecting tear reflects bad on the whole neighborhood. His words. Okej, teraz mogę powiedzieć jakąś swoją opinię na ten temat. Muszę się zastanowić. Dobra, użyję w sumie dosyć zabawnej odpowiedzi. Nie ma absolutnie nic złego w zbieraniu pojemników. Też tak sobie dorabiam. Z dumą pokaż swoją torbę. Oh, I didn't mean to imply there's something wrong with that. I do it too. Everyone does it. It's an excellent side thing. Yes. Can we conclude the topic of my guard booth now? Widziałem tam zdjęcie. Był pan na nim z jakąś dziewczyną. Kto to? She? Jego twarz sztywnieje, a w oczach pojawia się none of your chłód. concern, and I refuse to discuss my private affairs with the RCM. The lady is Jeanne-Marie Beaulieu, and she sure as hell wasn't a nobody. Rozumiem, dziękuję, zakończ. Dostałem zadanie. Tajne zadanie ukończone. Spytaj René o zdjęcie. Ciekawe. Rozumiem, dziękuję, zakończ. Yes. Like I said, I would be up anyway, so might as well keep an eye out. It keeps my senses sharp. Fajnie. Czyli opłacało się tam pomyszkować w tej stróżówce. No dobra, wiecie panowie coś może o mężczyźnie powieszonym na podwórzu Wirinin Rex? Unfortunately, I don't. Unlike most of the locals, I have no qualms about assisting law enforcement, but this affair has passed me by completely. A większość miejscowych? In Martinez, the union is the law, so can you really blame them? Ale pan nie ma problemu z gliniarzami? Cop is a pejorative term. I don't have a problem with policemen. On the contrary, I admire the effort to bring order to our streets. Spytam jeszcze raz, niczego pan nie wie? If I knew, I would not be afraid to tell you. I simply don't. I'm an old man, not a coward. The daily business of the riffraff no longer concerns me. Widzę, że gracie w kraterze. Yes. The terrain here provides an interesting variety to a familiar game. Czy to ma coś wspólnego z tymi wszystkimi śladami kul, które tu wszędzie widzę? Yes. It was left by heavy artillery fire. Nieźle. Heavy artillery fire, you say? That's the best kind of artillery fire. Very interesting. No dobrze, to jest krater pozostawiony przez ogień artyleryjski. Ale dlaczego? Why what? Dlaczego użyto ciężkiej artylerii? Because that's what happens when communards hijack your country.
Execute your supreme leadership and turn your capital into a slaughterhouse. You use heavy ordnance to clean up your home. Zaraz, kim właściwie są ci komunardzi? Commies, communists, socialists, anarchists, call them what you like. They just chose the name to feel special. Senseless sentimentality. A wy użyliście kiedyś przeciw nim ognia artyleryjskiego? Sadly, no. It was the foreigners who brought them to their knees. We fought valiantly. Too valiantly. So valiantly we got licked. Dodaje, ściskając bule w pięści. Should have fought dirty, like they did with their suicide sex cult propaganda and mad anarchist women strapped to shrapnel bombs. We didn't though, and we lacked caliber. God bless him, but the suzerain's cannons simply weren't big enough. Po co ostrzeliwać ich tu, w Martinez? Because this place is a damn beachhead. Had to soften the commies up first. Przyczółek? Yes, the military coordinated amphibious landing to take back Revolution. He finds your lack of historic knowledge troubling, a sign of mental deterioration in the preceding generations. Martinez was used as one of the 3 footholds in Revolution during Operation Deathblow in 08. The other 2 are off in Stella Maris and the Delta. Kiwnij z zamyślenia głową i odwróć się na północny wschód. This here is Blood Ground, where coalition boots first made landfall and cleaned those rabid dogs out. Most likely, we're playing pétanque on their mangled corpses. O kurde. Blood ground. You got old Rene going there. Like he isn't hungry enough already. Ach, to wyjaśnia te wszystkie wojenne zniszczenia. Bo zaraz, koalicje? Chcę się dowiedzieć więcej w sumie o tej historii. Don't get me wrong, officer. I hate those foreign dogs, but the enemy of my enemy and all that. They're the lesser evil. Czy to dlatego wszystko jest takie zryte bombami? Damn right, son. They laid the fire of hell on the city before they stormed it. And it worked, too. W jego oczach pojawia się osobliwy blask. He approves of this radical approach, knows it was necessary. The rest of the city got cleaned up, but Martinez they keep as a monument. And now the Union Socialists are practically running the place. Well, it's your own damn fault. You, we, the coalition, Revachol, whoever you want to blame, never finished the job. Officially, the party never surrendered. Of course they still all influence. You don't even begin to truly understand the players on the table, let alone the specific circumstances surrounding the... What do you think? Znowu mogę jakąś swoją opinię dać. A, nie chcę się w to w ogóle mieszać. Nic. Ja nie myślę, tylko robię. I'm just so damn sorry it had to be the coalition. After 8 years of fighting those hyenas, boiling cats for food and drinking piss in the mountains, I would have preferred if the Right Honorable King Guillaume returned to Revachol, or even if that damn clan Frisel had risen from the grave and led us. Sadly, that was not the case. This royal failure weighs heavily on him. Instead, all that is just, holy, and beautiful in the world was wiped away, and now it's neon signs with toothpaste ads everywhere. Foreign influence peddling garbage and stupid music on the radio. This is just what the commies wanted. This was their plan all along. This is what they wanted to replace the role of the suzerain with. No dobrze, moi drodzy, na tym sobie zakończymy ten odcinek.
Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, no i subskrypcję, jeżeli chcecie otrzymywać powiadomienia. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć!